Siemanko, jest 16 stycznia i właśnie dostałem maila z agencji, z którą pisałem już od wielu miesięcy, że otwarli Koreę Północną, że otwierają dokładnie. Także jedziemy do Korei, moi drodzy. Ale się cieszę, to będzie coś ciekawego. North Korea open for tourists. Ale się szykuje podróż. Nie są agentami. Są zwykłymi ludźmi, którzy lubią się napić, zajarać sobie szluga. Trzeba jechać z otwartym umysłem i wtedy to jest fascynująca wyprawa, ciekawa. W głowie panika, że chyba to jest ten moment, że zaraz przyjdą mnie zgarną po prostu, nie? Dwóch typów. Spoko, nie? Ale mogło być cieplej. No dobra, mogło być cieplej. Mogło być. Jak samochód skręca w innym kierunku zupełnie, zatrzymuje się pod jakimś blokiem, wysiadają wszyscy z tego auta, ja zostaję sam w aucie. Tak. O kur... Siema Emil. Cześć Piotrek, widzę, że jesteś bardzo podekscytowany tą wyprawą do Korei Północnej i kompletnie ci się nie dziwię. Ile na to czekałem? 5 lat. No, tyle co właśnie prawie wszyscy, którzy chcieli jechać do Korei Północnej, bo dopiero teraz się otwierają po tylu latach. Więc będziesz jednym z pierwszych Polaków, który pojedzie do Korei Północnej po 5 latach. Ja byłem jednym z ostatnich, którzy byli w Korei Północnej, byłem na Sylwestra 2019-2020, a ty będziesz jednym z pierwszych Polaków, który pojedzie, nie? Po 5 latach. Naprawdę bardzo się cieszę, ale jak wiadomo, Korea Północna. Dlatego mam do ciebie teraz parę pytań, byś mógł mi odpowiedzieć na nie. Tak, pierwsze. Czy to prawda, co mówią w Europie o Korei, czy to raczej taka propaganda, to co się tam dzieje? Byłeś tam wiele razy, także na pewno możesz powiedzieć. Jeśli chodzi o Koreę Północną, to istnieje wiele mitów, historii, które gdzieś tam usłyszeliście w internecie lub w mediach. I powiem tak, nie możemy we wszystko wierzyć, co czytamy o Korei Północnej, po pierwsze. Jest bardzo dużo niestety bzdur powielanych, także przez dziennikarzy, którzy często nie sprawdzają w ogóle źródeł i powielają te różne fake newsy, historie, które sensacyjnie brzmią, po prostu dla kliknięć i wyświetleń, bo tak teraz media funkcjonują. Więc ja mam taką zasadę, że jak słyszę coś o Korei Północnej, jest to zbyt szalone, sensacyjne, żeby było logiczne czy racjonalne, to ja się 2 razy zastanawiam, czy jest jakieś źródło, czy to w ogóle ma sens, czy to się nie trzyma kupy w ogóle, tak na chłopski rozum. I bardzo się często okazuje, że nie, że te historie są totalnie wyssane z palca. I teraz pewnie w komentarzach już niektórzy zaczynają pisać: Emil, wybielasz reżim, Emil, oni ci płacą i dlatego takie rzeczy opowiadasz. To będzie u ciebie też w komentarzach. Jak było? I wiesz, ile razy ja słyszałem, że Emil jest agentem. A ja mówię, ale skąd ty o tym wiesz? Bo jest, na pewno jest, bo on tak. wybiela reżim. Pobielam reżim, tak, ponieważ nie powielam tylko i wyłącznie fake newsów i bzdurnych historii o Korei Północnej. Słuchajcie, żeby było jasne, ja nigdy nie dostałem pieniędzy od Korei Północnej, nie jestem agentem Korei Północnej, utrzymuję się z wycieczek oraz z Patronite'a, z YouTube'a, nie? Do Japonii. Natomiast Korea Północna była taka moja pasja, jeździłem, chciałem poznać i zrozumieć ten kraj. I powiem tak, każdy kraj ma swoją propagandę, my też mamy swoją propagandę, oni mają swoją propagandę. I prawda jest gdzieś tam zawsze po prostu po środku. Jedziemy tam, żeby zobaczyć, zrozumieć, poznać ten kraj i spróbować sobie ułożyć gdzieś w głowie, gdzie ta prawda po prostu się znajduje. I dlatego jadąc tam, warto mieć trochę taką otwartą głowę, otwarty umysł na to, co widzimy. Nie wszystko bierzemy właśnie przez ten pryzmat tych szalonych historii o jakimś tym dyktatorze z tym czerwonym guzikiem, że on tylko czeka, żeby odpalić te rakiety, te atomówki na Seul, na Waszyngton, a nawet na Polskę, bo już widziałem straszenie nawet w Polsce, że atomówki Kim Jong-una, rakiety Kim Jong-una na nas spadą. No jakieś takie strasznie głupawe rzeczy po prostu, nie? Trzeba jechać z otwartym umysłem i wtedy to jest fascynująca wyprawa, ciekawa, dużo się można dowiedzieć, poznać chociaż trochę tych ludzi, mimo że to jest ograniczone. Mamy tych przewodników, którzy z nami będą i zaraz o nich pogadamy, ale uwierzcie mi, jadąc do Korei Północnej, będziecie wiedzieli o wiele więcej niż ci wszyscy dziennikarze, którzy o niej piszą.
Yo, jest 20, 1 marca 2025. Ruszam na lotnisko. Na lotnisku już będzie czekał Paweł. Paweł leci ze mną do Korei. Później się rozstajemy, wracał tutaj, ja lecę dalej jeszcze. Bo w tej serii zobaczycie Koreę Północną. W Chinach będziemy w Szanghaju. Następnie polecę do Libii i do Algierii. Czeka mnie naprawdę świetna przygoda. Także oglądajcie na bieżąco odcinki. Kto tu jest jeszcze nowy, zostaw subskrypcję. Bo naprawdę będzie co oglądać. Czeka na mnie już właśnie mój Bolt. 30-40 minut będę na lotnisku. No moi drodzy, Paweł już jest z tyłu. Pierwszy lot do Szanghaju. W Szanghaju przesiadka, następnie jedziemy do Yanjin, znaczy lecimy do Yanjin. Do miejscowości, która jest oddalona o parę godzin już od granicy z Koreą Północną. Ale niesamowite. Powiem wam, że to tak nagle wyszło niespodziewanie, że nie przypuszczałem, że tak szybko tam będziemy. I jeszcze dodatkowo wziąłem Pawła. Paweł chciał zawsze też zobaczyć Koreę Północną. Także fajnie, fajny trip nas czeka. Jutro mamy spotkanie, jeszcze jutro w Chinach właśnie, w Yanjin. Tam zostajemy jedną noc. Mamy spotkanie, omówienie zasad, co wolno, czego nie wolno i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zobaczycie po kolei. Paweł podróżnik z walizką się jedzie i wywalony. Piąta rano, jesteśmy w Szanghaju. Mamy teraz godzinkę na przesiadkę. Przeleci do Yanjin. Trzeba karty jazdowe wypełnić, jak się wjeżdża do Chin. Kolejny etap, trzeba zostawić odciski palców. Dobra, wszystko załatwione. Wpuścili nas bokiem, mamy 30 minut do kolejnego samolotu. Jak zwykle wszystko na styk, nie? Na styk to zobaczymy zaraz, czy zdążymy. Tutaj zdecydowanie już czuć różnicę temperatury. Już jest zimniej, dużo zimniej. Trzeba się ubierać mocno, ale w Korei Północnej jak będziemy, to do miejscowości, w której jedziemy, ma być 0, około 0, a w nocy około -5, -7. Tylko też nie wiem, jak prawdziwe są te informacje, także zobaczymy na miejscu, ale będzie na pewno bardzo zimno. No i jesteśmy w Yanji. Ale tu jest zimno. To jest masakra. Zamówiliśmy już Didi, czyli taki odpowiednik Ubera, tylko chiński. Jedziemy do hotelu. W hotelu, gdzie później o 18 mamy zebranie, jak omówienie całych zasad, jak wam mówiłem. Ale najpierw spędzimy tutaj cały dzień, bo dopiero jutro rano granica. Także dzisiaj też pozwiedzamy. Ale tu jest zimno. Ale śniegu nie ma. Jest po prostu zimno. Mam udowodnić, że jest naprawdę zimno, a nie, że przesadzam. To patrzcie, Yanji 0, odczuwalna -5. No, czujesz to, to -5? No, od 3 lat nie czułem. Trochę jest różnica. Ale to nic, bo się przygotowaliśmy na to, bo wiedzieliśmy, że w Korei będzie bardzo zimno. Także idziemy do hotelu, postaramy się, żeby nam dali pokoje, ubieramy się i ruszamy pozwiedzać. Dobra, jak już powiedziałeś o tych przewodnikach, powiedz mi, co zrobić najlepiej, żebym miał bardziej takie otwarte możliwości do nagrywania tego, bo oni od razu nam napisali, czego nie możemy, że wiesz, żadnych dziennikarzy, żadnego profesjonalnego sprzętu, że tego nie nagrywać, tego, z autobusu nie nagrywać. Powiedz, jak to wygląda, jak ty jeździłeś i dodatkowo jeszcze później powiedz, jak to się stało, że ty tam w ogóle byłeś przewodnikiem? Jak ja jeździłem do Korei Północnej, a byłem tam 9 razy, to nigdy nie było tak, że ja się ukrywałem z zdjęciami, z filmami. Słuchajcie, kilka sezonów vlogów z Korei Północnej nagrałem na polskim YouTubie i one są dostępne. To nie było nakrywane cały czas z ukrycia. 1000 mam zdjęć.
Da się to robić. Można jechać do Korei Północnej i robić zdjęcia. Nie zostaniecie rozstrzelani. Nikt was tam od razu za to nie aresztuje. Słuchajcie, ja łaziłem z czymś takim. Z tym obiektywem. Dosłownie. Przez kilka lat w moich podróży po Korei Północnej. Jeszcze czasami z mikrofonem ogromnym. Tak? I ze statywem. I nie było problemu. A czasami miałem po 3 kamery na sobie, dosłownie w różnych kieszeniach. Nagrywałem na zmianę z GoPro, z czegoś tam, nie? Z kamery 360. Miałem masę sprzętu. Oczywiście nie tego profesjonalnego telewizyjnego. A ty będziesz telefonem nagrywał, więc w ogóle już będziesz wyglądał jak zwykły turysta. I są te zasady w Korei Północnej poruszania się, podróżowania. Właśnie wam to pokaże wszystko Piotrek, że jedziecie z przewodnikami. Będzie przewodnik ten zagraniczny z biura podróży i będą lokalni przewodnicy Koreańczycy, którzy są waszymi opiekunami. Tak? I tutaj już obrońcy demokracji piszą, że to są agenci bezpieki. No to ja wam powiem tak. To nie są w żaden sposób agenci bezpieki. Tak, mają specjalne pozwolenie, żeby z wami rozmawiać, żeby was oprowadzać, bo to jest specjalny zawód w Korei Północnej, przewodnik. Dostęp do obcokrajowców. To jest specjalne wyróżnienie. Najlepsi tylko, że tak powiem, ludzie mogą to robić, wykształceni, którzy znają języki i oczywiście są zaufanymi ludźmi dla partii. Może są członkami partii, niekoniecznie, nie każdy z nich jest członkiem partii. To jest ważne. Jak jesteś członkiem partii w Korei Północnej, to masz naprawdę dużo przywilejów. Nie? To są ludzie, którzy wykonują po prostu swoją pracę, jak najlepiej mogą, w ramach pewnych ograniczeń i zasad, które na nich narzuca też prawo w Korei Północnej. Tak, no wiadomo. Oni chcą, żebyś ty jako turysta spędził dobrze czas w ich kraju, bo tego każdy przewodnik chce, żebyś spędził fajnie czas w danym kraju i z niego wrócił z dobrymi wspomnieniami, żebyś opowiedział innym. To samo oni chcą. No, I oni będą robić wszystko oczywiście, żebyście się dobrze bawili, żebyście mieli wszystko, czego potrzebujecie i starają się spełniać wasze życzenia i zachcianki. Nie są agentami. Są zwykłymi ludźmi, którzy lubią się napić, zajarać sobie szluga, a się cieszą z prezentów, które otrzymają od was oczywiście, zaraz zapytam właśnie, no. bo warto im coś przywieźć, bo dla nich turystyka to jest otwarcie drzwi w pewnym sensie do wielkiego świata i też lepszego życia. Nie oszukujmy się, oni dostają dzięki tej pracy właśnie prezenty od was, dostają napiwki od was w dolarach, w euro, a to jest jedna z głównych walut w Korei Północnej. Koreański won, ta lokalna waluta, nie zawsze ma prawdziwą wartość na rynku w Korei Północnej. Oni też używają dolarów, euro, chińskich juanów, więc oni naprawdę dużo zarabiają, jak dostają od was te tipy i to zmienia ich życie oraz zmienia życie ich rodzin. Dzięki temu ich rodziny żyją lepiej, nie? A powiedz mi, turystyka w Korei Północnej pomaga tym ludziom. ile warto dać takiego tipa? Ile tych juanów? Bo akurat juany kupiłem, bo nam powiedzieli, żeśmy mieli te chińskie juany. Ile tak się daje przeważnie? Nie wiem ile w chińskich juanach, ale faktycznie wracą do tego regionu, gdzie jedziesz. To jest ten specjalny region na północy Korei, gdzie jest taka specjalna strefa ekonomiczna i tam jest dużo chińskich fabryk, ten chiński biznes tam istnieje, więc dlatego tam się głównie płaci faktycznie juanami. Ja dawałem tak z 5-10 euro za dzień, mniej więcej. Okej, dobra, no my będziemy... No, jakoś tak się dawało, a czasami więcej dawałem, bo byli dla nas fajni bardzo, więc ja im więcej dawałem. Natomiast no to jest... No też, no nie jest to obowiązek, ale powinno się dać te tipy, bo to naprawdę im dużo po prostu pomaga, uwierzcie mi. Wiesz, ja do tego podchodzę tak, że jeśli naprawdę nie będą mi utrudniali, będzie wszystko fajnie i tak dalej, to na pewno się odwdzięczę, no bo wiadomo, ale zresztą i tak nawet jakby mi utrudniali, to dla tych ludzi każdy pieniądz to na pewno jest coś fajnego. Absolutnie. Kolejne pytanie. I jeszcze tylko, bo nie powiedziałem ci właśnie A skąd się tam wziąłeś? Dobra, jak z nimi działać, nie? No. Po prostu traktuj ich jak swoich przyjaciół. Nie traktuj ich jak agentów. Nie podchodź do nich jak kogoś, kto cię tylko i wyłącznie obserwuje. Podchodzimy do nich z szacunkiem, poznajmy się, niech ci opowiedzą o swojej rodzinie i chętnie opowiedzą, pokażą zdjęcia z swojego domu, co tam się dzieje, o swojej rodzinie coś opowiedzą. Po prostu się spróbujcie zaprzyjaźnić, wieczorkiem przy piwie, co nie, pogadać sobie, wypić coś, postawisz im drinka i od razu inaczej cię traktują. I też przede wszystkim zdobyć to zaufanie, żeby nie kozaczyć, tylko no to, co oni mówią, to robimy, prawda? Bądź tym dobrym chłopcem, na którego mogą liczyć i oni ci pozwolą na więcej.
mi przewodnicy ufali i dosłownie mnie zostawiali czasami w różnych miejscach, samemu mogłem robić co chcę dosłownie. Przysłowiowe mogą sobie nawet uciec gdzieś tam z kamerą nagrywać, bo nikt na mnie nie patrzył, bo mi po prostu ufali i wiedzieli, że ja tego nie zrobię, bo nie jestem głupi po prostu, nie? I im nie będę sprawiał kłopotu. Bo jak my sprawiamy kłopot przewodnikowi, to przewodnik później ma kłopot, bo faktycznie gdzieś tam te lokalne służby bezpieczeństwa, czy policja, czy coś, no ich ochrzanią, nie? I będą mieli kłopot, raport i tak dalej. Zebranie mamy tutaj właśnie w Ibis Hotel. No ale dopiero później. Ciekawe, czy nam ktoś da pokój w ogóle już. Jest dopiero po 10. No i dobra, wybijamy na miacho. Idziemy zobaczyć, co się tu gdzieś dzieje. Ogólnie w Yanji mieszka około między 450,5 miliona. Są różne dane na internecie. Ludzi oczywiście. Z czego podobno prawie 60% populacji tutaj stanowią Koreańczycy. To jest bardzo ciekawe też. Co tu będzie ciekawego, to nie wiem. Chyba jak sprawdzałem na temat tego miasta, to nie znalazłem nic. Bo to się nazywa Yanji, a jest jeszcze Yanjin z końcówką, no i tam to jest bardzo ciekawe. No ale co tutaj? Sami zobaczycie za chwilę. Dodatkowo pytaliśmy pani w hotelu, czy by mogła nam coś doradzić fajnego. No ale niestety, no w Chinach z angielskim jest jak jest. Ciężko się dogadać. Także po prostu idziemy i poszukamy czegoś. Powiem tak, ja nigdy nie narzekam, nigdy. Ale ta temperatura mnie przeraża. Nie, powiem, najgorsze jest, jak zawieje jeszcze. Od 3 lat nie czułem takiej piskawy. Tragedia jest. No, jest naprawdę zimno. Dlatego po przejściu 15 minut trzeba iść się do centrum handlowego trochę ogrzeć. Ja też nie... Aha, nie, pamiętam, dobra. Na Alasce było zimno. No tak, a na Alasce ile byłem temu? Pół roku? Nie, 4 miesiące. Nie, 4 miesiące, nie więcej. No, o. 4 miesiące temu, no to tam też było zimno. Ten wiatr jest nieprzyjemny. Tutaj już też na obiadek jakiś kurczarek z makaronem. I czekam jeszcze na pierogi i zupę z pierogami. Znaleźliśmy w ogóle jakąś restaurację, gdzie po rosyjsku menu dawali. No i pierogi z mięskiem, krewetki. Woda z pierogami. A, woda z pierogami, co? Trzeba sosu sojowego. No i przyjechaliśmy za miasto zobaczyć sobie Korean Ethnic Village, czyli taką starą wioskę koreańską. No jak wam mówiłem, no 60% populacji tego miasta to Koreańczycy. I zrobili takie coś na wzór. Tutaj kobiety sobie mogą, faceci w sumie też, mogą sobie wypożyczyć stroje. Takie to było lokalne, stare koreańskie. Zresztą zobaczycie zaraz, bo wam pokażę, bo już widzieliśmy parę osób w takich strojach. Można fajne foty porobić. No i tak to wygląda w środku. Zaraz przyjdziemy po kolei. Za wejście trzeba było zapłacić po 3 dyszki. W sumie przeliczenie na nas to było 15 zł, jakoś tak. No właśnie, w sumie zauważyliśmy, że to jest chyba typowo porobione. Pod taki instagramowy spot, żeby dziewczyny sobie brały stroje i robiły zdjęcia. No bo tak poza tym to chyba nic ciekawego tu nie ma. O, tam można z łuku postrzelać. Paweł kiedyś strzelał. No. Tak. Na zawodach, no. Bo na zawodach. Mamy teraz trochę przedsmak tej Korei, w której będziemy od jutra. Odkąd zacząłem podróżować, czekałem na to, żeby pojechać do Korei Północnej. Naprawdę czekałem. 5 lat była zamknięta. I tak mnie zastanawia, co tam się właśnie zmieniło w tym czasie, jak to, co Emil opowiada, a co będzie. Ponieważ widziałem wczoraj jedną taką rolkę.
My jedziemy jako druga tura do tej Korei. W tamtym tygodniu albo 2 tygodnie temu był pierwszy wyjazd. Potem od razu dostaliśmy maila, że potwierdzają nasz wyjazd, że na pewno się odbędzie. Oczywiście trzeba było tam wypełnić takie dokumenty, taką kartę. Cena za wyjazd to było 650 euro do osoby. Plus dodatkowo oczywiście trzeba dojechać tutaj do Yanjin, znaczy dolecieć. Kurde, za bilety nie pamiętam ile zapłaciliśmy. No ale leciliśmy do Szanghaju, z Szanghaju Yanjin i później wracamy do Szanghaju. Paweł zostaje 1 dzień, ja zostaję 2 dni. I później Paweł wraca na Phuket, a ja lecę do Tripolisu, do Libii. Ale szczerze byłem mega zaskoczony, że wyjazd do Korei kosztował tylko 650 euro. Czyli 650, bo ja byłem przekonany, że to będzie, nie wiem, z 2000. No, byłem gdzie idziemy, tu? Chodź tu. No, byłem bardzo zaskoczony, ale to dobrze. Pozytywnie przynajmniej. Po tym, co wam właśnie pokażemy, jak tam wygląda, jak spędzimy tam nasze 4 dni. Później wam powiem, czy się opłacało, czy nie. Chociaż myślę, że i tak się opłaca. Co by nie było, co by nam nie pokazali, coś by nie zobaczyli, to i tak się będzie opłacało. No bo jednak to jest taki kierunek, do którego mało kto jeździ. No i właśnie nie dokończyłem. Wczoraj opublikowali nam taką rolkę na Instagramie, gdzie ktoś tam z BBC pokazuje właśnie, jak to teraz wygląda, ponieważ ta osoba pojechała na ten pierwszy wyjazd i no wszystko to, co mamy w planie, to tam było pokazane, jak wyglądają fabryki, jakiś tam trening, coś tam jeszcze. No i właśnie ta osoba się wypowiadała, że to było tak naprawdę mocno zrobione pod to, żeby wszystko było normalnie. Ale że ciężko jest tej osobie w to uwierzyć po prostu, to co im pokazali. Także zobaczymy. Ciekawe, jakie będą moje spostrzeżenia, bo po rozmowie z Emilem troszkę zmienił ten mój obraz tego. Ale zobaczymy. O, to jest ten pies, co wygląda jak lis. To jak mała panda, ty. Wow. Patrz, jak mała panda wygląda. Naprawdę tyle razy, ile czekałem na tego maila, żeby od nich dostać z Young Pioneers. Cały czas ludzie podawali, co jakiś czas jakieś fake newsy, że będą otwierać tą Koreę. Podawali, nagle pewnego dnia pisze do mnie Piotrek, dostałem maila. Ja na drugi dzień rano otwieram, patrzę, też jest. No i jutro o 6 rano ruszamy. Dobra, ale jak w ogóle dostałeś taką robotę? Skąd ty się tam wziąłeś? Robota. Znaczy to do końca nie była robotą, bo ja pojechałem pierwszy raz do Korei Północnej w 2011 roku, jak byłem na studiach w Chinach. To gdzieś tam zawsze było moje marzenie, żeby pojechać do Korei Północnej, zobaczyć ten kraj na własne oczy. Jak byłem w Chinach na studiach, to się dowiedziałem, że takie wycieczki istnieją w ogóle, bo wcześniej nie wiedziałem i myślałem, że się nie da pojechać. Tak jak wielu z was pewnie myśli, że się nie da pojechać. I się okazało, że się da. I się okazało, że to jest w sumie bezpieczne i no nie ma problemu, żeby pojechać i wrócić. Myślę, że Piotrek był w bardziej niebezpiecznych krajach niż Korea Północna, uwierzcie mi. I jak o mnie mówią, że ja jestem, ale byłeś Emil Kozak, bo jeździłeś do Korei Północnej, kurde, daj spokój, ja to jestem, wiesz, gdzie to jestem taka mała? Tam Piotrek to jeździł do takich krajów, że ja to wolałbym nawet bym tam stopy nie postawił, nie? Korea Północna nie jest niebezpieczna. Absolutnie nie. Jak się słuchasz i jak się normalnie zachowujesz, to niebezpiecznie. Jak to się stało, że zacząłem tam jeździć częściej? No właśnie tak mnie to zafascynowało, że zacząłem opowiadać o tej Korei Północnej na jakichś takich spotkaniach ze slajdowiskiem w Warszawie. I wiecie, no wydawało mi się, że nikogo to w sumie aż tak bardzo nie interesuje, ale jak robiłem te spotkania, to zawsze była pełna sala. I ludzie stali prawie w oknach. A to były lata, no właśnie 2013, 2012, coś takiego, no szaleństwo po prostu. Wszyscy chcieli się dowiedzieć, jak tam jest. No i to już później, jak już wyjechałem do Japonii, to zacząłem swój kanał Pozdro z KRLD, opowiadałem o tej Korei Północnej, tak trochę jako hobby.
I pojechałem na Sylwestra z moją żoną do Korei Północnej i tam w Korei Północnej, moja żona jest Japonka, żeby było śmiesznie, więc Japonka też może pojechać. I tam w tej Korei Północnej poznałem jednego z dyrektorów tego biura podróży w Pjongjangu, czyli tych Koreańczyków, którzy te wyjazdy po prostu faktycznie organizują, czyli oni wam załatwiają te wizy i tak dalej, wjazd, to wszystko. I on tak z nim gada mnie o tej Korei na wyjazdach i on mówi, no nie chciałbyś tutaj jakichś swoich kolegów zaprosić czy coś, przyjedźcie, nie? Ja mówię, no dobra, mogę zaprosić, nie? I jakoś tak się zaczęło i zacząłem przyjeżdżać regularnie. Fajnie. Dobra, jak wyglądało tam życie, tam zanim jeszcze zamknęli to? Normalnie jak chodziłeś po ulicach, było tak totalnie normalne życie, czy było widać coś wyjątkowego? Że tak jak właśnie mówią o tym reżimie i o tym wszystkim, że ci ludzie chodzą tak, wiesz, jak sterowani. Jak to wygląda? Powiem tak, jest to fascynujący świat na miejscu faktycznie. Obserwowanie tych ludzi, jak oni żyją, jak się zachowują, tak, trochę dalej od nas, nie? To, co widzisz wokół siebie, tak naprawdę opowiada wszystko o tym kraju, tylko trzeba się w to wpatrzeć. Bo często turyści tak patrzą, wiesz, na szybko, tylko po tych może głównych ulicach, nie rozglądasz się dokładnie, a ta prawda o tym, jak się tam żyje, jest gdzieś między tym, co ty widzisz tam w oddali, a tym, co ci przewodnicy opowiadają. Przewodnicy ci opowiadają o tym, jak wspaniale jest u nich w kraju, że wszystko jest za darmo, że jest tak wspaniały wódz. No, rewelacja po prostu. Ale ty się rozglądasz i pewne rzeczy widzisz, nie? Widzisz, że tam, nie wiem, w domu, nie wiem, no, światła nie ma, albo widzisz, że te domy niektóre to tak kiepsko wyglądają, nie? Jak tak dalej tam gdzieś, nie? No, albo że tak trochę pustawo na ulicy, nie? I to zaczynasz sobie to w głowie układać po prostu, nie? Gdzie jest ta prawda. I po prostu zalecam do obserwacji otoczenia wokół siebie się zaczyna wyłapywać takie pewne elementy, ale wiesz, no, ludzie po prostu idą do pracy, idą do szkoły, dzieciaki, ktoś idzie na randkę, grają sobie na boisku, dużo jest boisk takich sportowych, gdzieś tam zawsze ktoś w coś gra, a ludzie się spotykają w parkach i tańczą, grają muzykę i to nie jest tak, że to jest dla was, dla turystów specjalnie wymyślone, czy coś, że aktorzy wyskakują nagle i robią szopkę. No nie oszukujmy się, nie jesteśmy aż tak dla nich ważni, żeby cały czas tam była szopka. No, gdzieś tam ci ludzie spędzają wolny czas. Są jakieś knajpy, restauracje, bary. Niektórzy mają pieniądze, niektórzy mniej, więc w zależności od swojego budżetu mogą pewne rzeczy robić, a pewne rzeczy nie, jak w każdym innym kraju. Sam to życie się tak stara się w miarę normalnie toczyć, nie? Tylko no, pewne są różnice, nie? No, mają te święta narodowe, trzeba się czasem stawić przed pomnikiem, ukłonić, kwiatki przynieść. A z tym płakaniem, co tak pokazują w telewizji, jak wszyscy muszą płakać, to prawda? Znaczy wydaje mi się, że wiesz, dla nich to był szok też duży jest. Jak wódz umiera, to jest to żałoba narodowa. Okay. On jest takim uosobnieniem jedności narodowej. Okay. Niektórzy to porównują do religii trochę. Ja nie lubię tego określenia, że on jest, jak Boga traktują, tylko bardziej no on jest tym ojcem narodu, osobą, która łączy cały naród i jest uosobieniem niepodległości ich narodu. Usłyszysz dużo historii o walce o niepodległość, o tym, jak oni są dumni, że pokonali Japończyków, że Amerykanów wypędzili. I to jest podstawa ich w ogóle takiej identyfikacji narodowej, nie? I świadomości narodowej. Taki mamy pokój. Paweł. Tu jest Paweł. No i zaraz mamy zebranie. Szybki przerywnik. Zaraz zaczynamy spotkanie, ale chciałbym wam przypomnieć o tym, że suplementy wojownika od SFD znajdziecie w każdym sklepie stacjonarnym SFD. Możecie zamówić je sobie online. Dodatkowo, jeśli chcecie zamawiać jakieś suplementy od SFD na hasło wojownik 10 lub lala 10, dostaniecie 10% zniżki. Suplementy bardzo wam polecam ze względu na to, że dają nam lepsze życie. W suplementach wojownika możecie znaleźć witaminy, które są bardzo ważne dla organizmu. Możecie znaleźć elektrolity. Nawodnienie organizmu jest bardzo, bardzo ważne. Dodatkowo sen wojownika, a to jest coś niesamowitego, jeśli możecie spać fajnym, pełnym, głębokim snem. I dodatkowo energia wojownika. Czasami każdemu brakuje trochę energii, także na pewno się przyda. No i oczywiście znajdziecie też białko wojownika. Polecam serdecznie w każdym sklepie SFD. Oglądajcie dalej. Paweł, cieszysz się, że do Korei jedziesz? Że co? Że jedziesz do Korei?
A do Korei tak. Ale jakby było z 25 stopni, 30 więcej. Sorry, Kim. And yeah, it's really good to have you with me, especially Clifton Old Mike. It's my job easy. 25 osób w grupie, z 17 różnych krajów. Na dwie grupy nas będą dzielić. A to jest Piotrek, Bratusiewicz. Omawiamy wszystko. Powiem wam, że ekscytacja już rośnie. To nie, Paweł? No i dobra, wszystko wiadomo. Jutro 6 rano ruszamy. No ekscytacja już jest taka po prostu, że szok. Wszystko świetnie się układa. Jutro zobaczycie, jak teraz idziemy jeszcze całą grupą na kolację. Później troszkę pojedziemy po mieście jeszcze. Świetnie, to idziemy. Dobra, ruszamy na wspólną kolację. Gdzieś tutaj jest jakieś koreańsko-chińskie jedzenie. Mam nadzieję, że bardziej koreańskie, bo chińskie mi nie smakuje. Dookoła już w ogóle budynki pięknie zaczęły świecić. Drzewa zamarznięte, bo jest grubo na minusie. Ojej, już coraz bliżej wyjazdu. Coraz większa już jest ekscytacja. Paweł, jak to jest być gościem, który jeden z niewielu będzie w Korei? Spoko, nie? Ale mogło być cieplej. Nie no, żart. No dobra, mogło być cieplej. Mogło być? Dobra, to był żart, który nie był żartem? Ale zajebiście. No fajnie. Kurde, coś nie tak masz z kamerą, jakoś dziwnie obraz przebija, ale dobra. Już po kolacji. Klimacik fajny, ludzie fajni. Idziemy jeszcze pochodzić, bo bardzo ładnie. To miasto jest oświetlone, szczególnie jak się idzie w tamtą stronę. Paweł jeszcze nie widział takiego miasta w Chinach, także fajnie no. Będziemy za parę dni jeszcze w Szanghaju, tam to już w ogóle będzie kosmos, ale tu też chcemy zobaczyć te wszystkie efekty. No, im dalej idziemy, tym lepsza dyskoteka jest. To jest niesamowite w Chinach, że nawet małe miasto, dla nich to jest pewnie nawet wieś, a nie miasto. No a tu wszystko tak świeci. No a w Europie każą wam światło wyłączać, żeby oszczędzać energię. Oni chyba mają prąd za darmo. No chyba na pewno. Wszędzie dookoła dyskoteka. Ogólnie jeszcze teraz takie dodatkowe pytanie. Czy Korea Północna jest ogólnie biednym krajem, czy raczej nie? Wydaje mi się, że mogłeś już być w krajach, które są biedniejsze od Korei Północnej. I że się gorzej żyje niż w Korei Północnej, bo w Korei Północnej jest duży rozstrzał zarobkowy, nie? Są ludzie, którym się dobrze żyje w Pjongjangu, w Rason też są i milionerzy pewnie, są osoby, które zarabiają niesamowicie, bo są generałem jakimś, czy urzędnikiem państwowym, czy politykiem. Wiadomo, to oni żyją jak pączki w maśle, ale też są ludzie, którzy w tym systemie próbują się odnaleźć i kombinują i tam jest duża taka szara strefa kapitalizmu takiego na uboczu, tego systemu politycznego, komunistycznego, gdzie ludzie poprzez odpowiednie kontakty, kombinowanie sami dobrze zarabiają i no, że tak powiem, powstawały już tam majątki dzięki temu w Korei Północnej, nawet na prowincji. Jak to teraz wygląda po COVID-zie, nie jestem do końca w stanie powiedzieć, bo myślę, że w trakcie COVID-u dużo tam przyskrzynili tych prywaciarzy i teraz może być ciężej. Więc jest spory rozstrzał w społeczeństwie. Zobaczysz że bardzo biednych ludzi gdzieś tam na polu robiących, ale też zobaczysz i takich, którym się dobrze powodzi, chodzą normalnie do knajpy, dobre jedzonko, piwo, wyglądają nawet nieźle, ładna torebka u pani, elegancko ubrany będzie jego żony. Więc jest spory rozród, jeśli chodzi o zarobki. Dobra, ostatnie pytanko jeszcze. Czy miałeś jakąś niebezpieczną sytuację tam, nie wiem, jakieś przesłuchania, jakieś później przy wyjeździe na granicę, jakieś problemy? Opowiedz coś więcej i czy na przykład mnie może też to spotkać, jak będę wyjeżdżał? No,
Wiesz, miałem parę takich śmiesznych sytuacji, że faktycznie jest taka paranoja właśnie, że się boisz, że cię zaresztują, że coś tam źle zrobiłeś, nagrałeś coś, nie? I jest tam gdzieś to cały czas z tyłu głowy. Czasami to zaczyna być tak silne, że miałem taki strach, że coś się może wydarzyć. Miałem taką śmieszną sytuację, że ja zostałem sam już na koniec wyjazdu. Reszta mojej grupy już pojechała do Chin, wrócili, ja jeszcze zostałem dłużej, bo chciałem trochę więcej pozwiedzać. No i oni obwozili takim samochodzikiem. To był ostatni dzień, wiozą mnie na lotnisko i jedziemy na lotnisko, ale ja już generalnie znam Pjoniang całkiem nieźle, więc wiem, gdzie jest lotnisko, wiem, jak się jedzie na lotnisko. Nagle samochód skręca w innym kierunku zupełnie, zatrzymuje się pod jakimś blokiem, wysiadają wszyscy z tego auta, ja zostaję sam w aucie. Ja tak, o kurde. To już jest ten moment. Ja już zacząłem układać sobie w głowie historię, że ten kanał na YouTubie to jest taki, ja promuję kulturę Korei, że ja tutaj cultural exchange, wymiana kulturowa, już sobie w głowie układałem wszystko. Już... A się okazali, że musieli do biura pojechać, zabrać jakieś dokumenty. No ale tak, no w głowie od razu się najgorsze pojawiło, wiadomo. A, od razu. Albo na lotnisku, wiesz, też przy wylocie, stoimy już tam kontrola paszportowa, daje ten mój paszport. A wiesz, a to było po tym, jak ten amerykański student został aresztowany, potem on siedział w więzieniu i zmarł po wypuszczeniu, bo się okazało, że no, był w stanie śpiączki w ogóle i w głowie masz to przy wylocie, nie? I on tak stoję przy kontroli paszportowej, pani tam przegląda mój paszport, przegląda, coś sprawdza na komputerze, kurde długo, no już chyba z 5 minut stoję przed nią, a on tak patrzy na mnie, sorry, small problem, a ja tak, o kur... I też znowu, nie? Myślisz w głowie, wiesz, poker face, ale już w głowie panika, że chyba to jest ten moment, że zaraz przyjdą mnie zgarną po prostu, nie? 2 typów. Ona dała paszport, dobra, do widzenia, papa. Więc takie były akcje. No, czasami też przeginałem trochę z filmowaniem i to na vlogach może nie widać, ale były akcje, że trochę przeginałem. Więc też trochę miałem paranoję, że ktoś wyskoczy w końcu i mnie mogą zgarnąć. To paranoja była bardziej. Ale to już paranoja, ale ja wiem, to miałem w Afganistanie takie coś, tak spokojnie, wiem o co chodzi. Dobra, Emil, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Powiem Ci, że po tej rozmowie z Tobą zmieniłeś trochę mój obraz w głowie, bo ja miałem w głowie propagandę, a trochę mi zmieniłeś to w głowie. Także się nie mogę doczekać, że jak tam pojadę i jak się spotkamy jeszcze po powrocie, znaczy na rozmowę oczywiście, spotkamy się na rozmowie, żeśmy wymienili swoje spostrzeżenia, opowiem Ci o tym, co ja widziałem, co przeżyłem i tak dalej. Także dzięki wielkie, do usłyszenia i super, bardzo się cieszę. Dziękuję Piotrek za zaproszenie. Tak, a Was zapraszam Mam nadzieję, na Emila kanał. Pozdro z KRD, dlatego że możecie sobie zobaczyć, jak tam wyglądało przed tym, co zobaczycie u mnie teraz, jak wygląda teraz właśnie, czyli po tych 5 lat zamknięcia Korei Północnej. Super, dzięki wielkie. Dziękuję Ci Piotrek za zaproszenie. Mam nadzieję, że będziesz się tam dobrze bawił i pojedź właśnie z otwartym umysłem, bez żadnych takich już nastawień, że tak mi mówili gdzieś, ja to tak chcę nagrać. I od razu zupełnie inne doświadczenia będzie, nie? Tak właśnie pojadę. Tak. Enjoy. Dobra, dziękuję, trzymaj się, pozdrawiam. Dobra, powiem Wam tak, bo pewnie parę osób myśli, że będzie ciężko nagrywać, że będę musiał z przyczajki kręcić i tak dalej. Z przyczajki nie będę nagrywał, bo to, co się robi z przyczajki, to później jest przypał. To jest Korea Północna, musicie o tym pamiętać. Przewodnik nam powiedział tak, nagrywać możecie wszędzie, oprócz policji, wojska, jakichś urzędowych tych. Reszta wszędzie można nagrywać, także na pewno przygotujemy świetny materiał. No jedziemy do jednego miejsca, które jest tylko otwarte, ale przewodnik powiedział tak, do tego miejsca było kiedyś najciężej wjechać, największe były jakieś kontrole i tak dalej, bo mówią, że jak ktoś jest z rezon, z tego regionu, to może jechać wszędzie, ale jeśli ktoś jest spoza rezon, to tam już nie może sobie tak wjechać, musi potrzebował specjalne zezwolenie i tak dalej. Także naprawdę fajnie, że odwiedzimy ten region. Jest strasznie zimno, także miejmy nadzieję, że będziemy spędzać dużo czasu w różnych miejscach w środku, żeby można było fajnie nagrywać, że pozwolą nam porozmawiać tam z jakimiś ludźmi, chociaż nie wiem też jak będzie z angielskim. Oni powiedzieli ogólnie tak, że nasi przewodnicy mówią po angielsku, co do reszty się okaże. No, ogólnie tak, musimy na granicy powiedzieć wszystko, co mamy przy sobie, żeby wypisać jaki sprzęt mamy, ile telefonów i tak dalej. W telefonie nie możemy mieć absolutnie nic związane z Koreą, oczywiście, żadnych zdjęć, woda i tak dalej.
Jak będziemy gdzieś jechać przy jakimś pomniku, musimy robić wszystko tak, żeby nie obrazić przypadkiem, czyli wiecie, nic nie może być ucięte, nawet kawałeczek. No plan się zapowiada naprawdę bardzo fajny. Jutro 6 rano wyjazd, powrót za 4 dni o 6 po południu. 25 osób, 17 różnych krajów, jeden pan jutro po wjeździe do Korei Północnej odwiedzi każdy kraj na świecie. To jest zarąbiste, naprawdę. Mówi, że czekał 5 lat na to, żeby wjechać do Korei Północnej i żeby mieć zaliczony każdy kraj na świecie. Wow. Mi to zajmie jeszcze jakieś 2-3 lata? No myślę, że 3, ale też będę miał na pewno. Korea Północna będzie moim 136 krajem Organizacji Narodów Zjednoczonych. No plus jeszcze 22 mam to dodatkowo. U nas już 22, już po zebraniu, po kolacji, po przechadzce po mieście. 6 rano wyjeżdżam, także 5:30 trzeba wstać. Jest aktualnie minus 5 stopni. Rano ma być minus 9, jak będziemy wstawać. Także szykuje się naprawdę mocna przeprawa. Stąd mamy do granicy, nie wiem, chyba mniej niż godzinę jakoś. Później z granicy do miasta, do którego jedziemy, są kolejne 2 godziny. I od razu tu zaczynamy intensywne zwiedzanie. Z Korei Północnej zobaczycie prawdopodobnie razem z tym będzie 5 odcinków, także zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania kanału, żeby nic Was nie ominęło, żebyście wiedzieli na bieżąco, jak będą wrzucane te odcinki, bo na pewno będzie warto oglądać. Nikt bardzo dawno nie pokazywał, jak wygląda w Korei Północnej teraz, także cieszę się, że będę jedną z pierwszych osób, które będą mogły Wam to pokazać. A wy, jeśli to doceniacie, zostawcie subskrypcję, bo w tym roku chcę zdobyć 1 000 000 subskrypcji. Pozdrawiam, trzymajcie się serdecznie. Paweł, pożegnaj się. Elo. No, Paweł podróżnik. Mało kto powie, że był w Korei Północnej. No ja powiem. A Paweł był. Dobra, pozdrawiam serdecznie.